Właśnie, czym się pan zajmował w tych zakładach? Co pan tam robił? Co ja robiłem? Najpierw pracowałem pod wagonem i to towarowym, ciężarowym wagonem, bo tam były remontowane i osobowe wagony i był też dział ciężarowych. To najpierw to najczarniejsza robota, pod wagonem ciężarowym. Trzeba było tam wymieniać niektóre części, odkręcać, to wszystko brudne bardzo przecież. I tak dalej, i tak dalej. No, ciężka praca. I to pracowało się 10 godzin, zdaje się, i 15 minut, coś takiego. I kiedyś niektóre takie towarowe wagony to były zamieniane na wagony mieszkalne dla robotników, którzy na torach gdzieś pracowali. To były takie wagony, gdzie w środku była taka ubikacja zrobiona z sedesem, a po dwóch stronach tego wagonu towarowego takiego, no były miejsca do spania dla tych robotników. I to też takie wagony były do remontu. I między innymi starszym robotnikiem, który mną i całą grupą moją kierował, to był Niemiec oczywiście. Niemcy byli. I ten Niemiec kazał mi wymontowywać sedes. Te sedesy brudne, zaschnięte, ale to brudne. I ja się zbuntowałem wtedy. Powiedziałem, że nie będę tego robił. No, to ten Niemiec, oczywiście myślałem, że mnie tam zastrzelił, czy co. W ogóle nie mógł zrozumieć tego, że tu Polak jemu odmawia pracy. Ale powiedziałem stanowczo nie. To on poleciał do kierownictwa i tam inżynierowi takiemu naskarżył i oczywiście przyszedł i odesłał mnie do tego kierownika. Kierownik kazał, żebym ja tam przyszedł. No to ja tam poszedłem. Kierownik to siedział na takiej olbrzymiej hali właśnie, gdzie stały te pociągi osobowe, wagony, pullmany. A on siedział w takiej przeszklonej kantorku na pierwszym piętrze i widział całą tą halę z góry i tam urzędował. No i ja tam po schodach do niego wszedłem i on zaczął na mnie znów po niemiecku krzyczeć, prawda? Tylko zrozumiałem tylko tyle, że jak ja nie będę posłuszny i pracował, co mi każą, to do obozów koncentracyjnych mnie wyśle. Czy ja chcę do obozu koncentracyjnego, mnie się pytano. Tyle zrozumiałem. Wünschen du aus Konzentrationslager arbeiten? No to tyle ja zrozumiałem. No to ja mu wytłumaczyłem tak po francusku tylko mówiłem, bo ja tego niemieckiego nie znałem. Ale trochę on zrozumiał. W każdym razie ja mu wytłumaczyłem, że ja jestem urzędnikiem warszawskim, przymusowo wywiezionym, prawda, do pracy przymusowej tutaj. Ja to rozumiem i pracuję, ale dajcie mi bardziej odpowiednią pracę, prawda. No on nic mi nie odpowiedział, kazał mi iść do pracy i słuchać tego. No to ja poszedłem z powrotem, do końca dnia pracowałem tam jakoś. W każdym razie tego sedesu nie wymontowałem. A na drugi dzień przyszedłem rano i ten mój starszy robotnik, ten Niemiec, mówi mi, że idź do Wydziału Malarni. Tam będziesz pracował, w malarni. No się okazało, że jednak ten kierownik zdecydował, żebym dostał pracę bardziej czystą i do malarni. No w malarni, no to godzinę mi zrobili przeszkolenia. I później dostałem skrzynkę z narzędziami, z pędzelkami tam to
i chodziłem po tych wielkich halach, gdzie stały pullmanowskie wagony osobowe i na nich malowałem dwie rzeczy. Na podwoziach to tam się wypisywało według dokumentu, jaki się miało, wypisywało się tam datę remontu tam i tak dalej, co tam, jakie były zrobione cyferki tam, cyferki, literki się wypisywało. To ja przepisywałem z papierka i malowałem małym pędzelkiem na podwoziu tam, na czarnym podwoziu, tam białymi literkami. Albo malowałem napisy na szybach. Napisy na szybach, no to były różne. Na przykład Fight Hard Meat to jest wróg podsłuchuje. To Niemcy ostrzegali pasażerów jadących pociągiem, żeby nie rozmawiali na tematy niebezpieczne, tajne, na przykład czy coś, bo wróg podsłuchuje, może usłyszeć tego. Albo na przykład złodziej węgla, Köhler tam jakiś tam złodziej, Köhler, bo jak ktoś nie domykał drzwi albo szybę otwierał, a zima była ciężka, to chłodził wagon i się więcej zużywało elektryczności na grzanie wagonu, prawda? No, czyli, że ten, kto nie domykał drzwi, to jest złodziej węglowy, go nazywali. No to ja takie napisy robiłem na tych szybach. To były takie klisze takie różne i to tam się to malowało. No to taka była moja praca. No. A tam nie było jakichś specjalnych rygorów? To jak byłem malarzem, to w ogóle nie było rygorów, bo ja sam chodziłem po tych salach i mnie nikt nie pilnował nawet. A podlegałem majstrowi malarni, ale malarnia miała swój pawilon, swoją salę wielką i oni tam urzędowali i tam urzędował ten majster, bardzo przyzwoity, nawet inteligentny bym powiedział człowiek, ten majster w malarni. I oni tam pracowali, bo oni tam się wstawiało wagony, które jakieś całe wagony musiały być malowane. To oni tam je malowali. A mnie dali właśnie taką pracę na innej hali, gdzie były pullmany, już właściwie wyremontowane, na których się już malowało takie wykończeniowe rzeczy, jak szyby, podwozia. Także to już miałem taką pracę zupełnie dobrą. Pod względem pracy to była zupełnie dobra. Ale na przykład przez pewien czas pracowałem przy odbudowie naszego budynku obozowego, tej szkoły, bo bomba trafiła w środek, przebiła aż do piwnicy i to upadło akurat na miejsce, gdzie była kotłownia na dole. Centralne przestało działać. Trzeba było szybko odbudować ten cały. No to mnie to wtedy nie chodziłem, nie jeździłem do Schöneweide, do tych zakładów kolejowych, tylko pracowałem przy odbudowie tego budynku. A były 15-stopniowe mrozy wtedy. To była bardzo, bardzo ciężka praca. Tak, to myśmy odbudowali cały czteropiętrowy ten przez bombę zburzony dom aż do dachu. Tak. A czy w obozie byli wartownicy pod bronią? Nie, w obozie nie było wartowników. Czyli nie trzeba było się martwić, że można stracić życie albo coś? Nie, absolutnie, absolutnie. Po pracy kto miał stempel, że przepracował dzień, mógł wychodzić swobodnie z obozu. I wychodziły całe grupy, czy pojedynczy ludzie. Można powiedzieć, że całkiem przyzwoicie się Niemcy zachowywali. Tak, całkiem przyzwoicie. Raz mnie kopnął w tyłek policjant niemiecki tam w Schöneweide, gdzie pracowałem, dlatego że jak syrena wyła na zakończenie pracy, to ja już na schodach biegłem do szatni. No to było za wcześnie. Powinienem dopiero wychodzić ze swojego miejsca pracy. A to powinienem dopiero odnieść swoje narzędzia i to. A ja już biegałem, syrena wyja, a ja już biegałem do szatni.
A tam na górze czekał właśnie już na mnie taki policjant. I on mnie kopnął, dlatego i z powrotem musiałem wrócić. To raz, a drugi raz to znów w mojej sali, tu gdzie mieszkaliśmy, to ja tam miałem kanonkę taką, postawiliśmy sobie i ona akurat była przy moim łóżku, bo moje łóżko, czy sam nie łóżko, tylko ta prycza moja stała wyjątkowo pierwsza przy drzwiach zaraz. Więc z jednej strony nie miałem prycz, tylko z drugiej strony druga prycza. A tu z jednej strony miałem drzwi i naprzeciw ustawioną dwufajerkową kozę taką. I na tej kozie właśnie jak ktoś miał co do zjedzenia podgrzać, no to sobie mógł zrobić. Jak gdzieś coś zdobył sobie. Ja to piwo ciemne to podgrzewałem i piłem zamiast kawy czasem. No też nie zawsze, bo nie zawsze to piwo było, ale ciemne piwo. Więc, ale trzeba było palić to w tej kanonce. A skąd wziąć drzewa? A nie było to wszystko, przecież to nic nie było. No skąd wziąć drzewa? Ano dookoła były ogródki działkowe, były ogrodzone jakimiś sztachetami drewnianymi czy coś. No to myśmy wyłamywali te sztachety i się nimi paliło. Ale ci Niemcy, działkowicze, którzy mieli te działki, no to przychodzili do Lagerführera na skargę, że tutaj ci Polacy to tam, prawda, im niszczą ogródki. No to ten Lagerführer, a to nie był nawet Lagerführer, tylko zastępca, bo Lagerführerem to był bardzo inteligentny urzędnik kolejowy, który tylko czasem tam do nas zaglądał, a tam w obozie na miejscu to urzędował jego zastępca. To taki podobno nawet się dowiedziałem, że przed wojną to on był woźnym w tej szkole, bo to był gmach szkolny. To on podobno był woźnym. No to on był zastępcą Lagerführera. No to on był groźny i on biegał i porządku pilnował i tamtego. Jak on się dowiedział, że tutaj kradniemy te sztachety, to chodził biegał po tych salach i jak widział kanonka, że jest kanonka, a w każdej sali była kanonka, to on te kanonki kopał i rozkopywał i niszczył je. Tak. A jak on do mojej sali wszedł, to ja stanąłem przed tą kanonką i mu nie pozwalałem mu dojść. To on się zamierzył tak i mnie miał uderzyć z całej siły w zęby, ale żona stała koło mnie i jakoś wskoczyła i zasłoniła mnie. I on mnie nie mógł uderzyć. I mnie nie uderzył, ale tylko wymyślał, prawda, no, ale ja obroniłem tą kanonkę, no bo ja tą kanonkę musiałem mieć, bo ja żonie tam też coś zawsze starałem się jednak jakoś ją dożywić. No to były tylko dwa takie sytuacje. Raz w pociągu, jak jechałem do pracy, to usiadłem. Bo było miejsce, to ja usiadłem. No ale jak do pracy się jechało, to z Petką oczywiście tutaj zawsze się. No a na następnej gdzieś stacji weszli cywilni Niemcy i już nie było siedzących miejsc. I któryś zobaczył, że tu siedzi panie Polak z Petką siedzi. Niemcy stoją, a on siedzi tutaj. No to do mnie i zaczął mnie wyzywać, żebym wygonił mnie z tego miejsca. Tak, że nie mam prawa siedzieć jak Polak, panie siedzi, Niemcy stoją, a tu Polak siedzi. No musiałem wstać, no nie mogłem się bić. Tak. Ale tak, poza tym to do kina chodziliśmy przecież, tylko też bez petek. Bez petek. Kino się nazywało Lichtburg. Lichtburg dosłownie to jest miasto światła. Lichtburg. I ten dom został zburzony i jego nie ma, ale za to budynek,
który postawiono na tym miejscu, nazywa się Ignur. Tak jak to kino się nazywa. I tam jest salka w tym budynku. Sala taka mała kinowa salka jest zrobiona. Malutka kinowa salka. I w tej salce, jak mnie tam zaproszono na otwarcie tam właśnie Muzeum Pracy Przymusowej, to wyświetlono film nakręcony przez berlińskie warsztaty historyczne, nakręciły film na podstawie moich relacji. Przyjeżdżali tutaj do mnie i tu kręcili film w tym pokoju, nawet mam fotografię właśnie w tych albumach, które chcę pokazać. To zobaczycie tą ekipę, tu siedzą w tym miejscu, ja tu siedzę i im opowiadam, a później mnie zaprosili do Berlina i tam chodząc po Berlinie im pokazywałem, jak ta bitwa wyglądała tam w okolicach naszego